Siemano, witam Cię na tajnym kanale. Dzisiaj lecimy z kolejnym testem żarcia. Mamy m.in. czarne nuggetsy z żabki, które wyglądają jakby były spalone, plus parę nowości z Kauflanda, Biedronki, jakieś chipsy o smaku jabłka. Jak mogą smakować słone chipsy o smaku jabłka? Nie wiem, ale zaraz się przekonamy. Subskrybuj ten kanał, jeżeli jeszcze Cię tu nie ma, bo to nie jest główny kanał. Zobacz, że to nie jest główny kanał. Możesz go teraz zasubskrybować, zostawić polubienie, a jak jesteś na urządzeniu mobilnym, zejdź do komentarzy, paluszkiem w prawo i podbij ten film. A na start zaczynamy z czymś takim. Są to ciastka od Milki dostępne w Kauflandzie, kosztują 9,99, czyli za dychę dostajemy dwa ciastka, duże ciastka. Nie wiem, czy to są takie ciastka podobne, które były do dorwania po prostu w standardowym sklepie, czy to są takie ala ze Subwaya. Nie wiem. Mam jeszcze tutaj babeczki Oreo, które kosztowały 12,99, tylko że one są zamrożone, patrz. Są twarde i powiem Ci, że będziemy musieli poczekać, aż się rozmrożą, bo to nie są do przygotowywania, tylko po prostu produkt głęboko mrożony, który musi tutaj odczekać. Więc zacznijmy od ciastek, bo są już gotowe do spożycia. Dobra, sprawdzamy to. Ogólnie te ciacha są mega duże. Kaloryczność jest standardowa, ponieważ mamy tutaj 500 kalorii na 100 gramów, czyli jest sporo. A takie jedno ciacho ma 72 gramy, no czyli dostajemy sporo kalorii i sporo smaku. Zacznijmy. Wow! To smakuje jak ciastko z Subwaya. No, czyli to jest takie, ono jest bardziej kruche, nie jest takie twarde, patrz, jak gryzę to nie słychać. Jest zajebiste, serio, mega dobre. Wow! Idealne na śniadanko, na rozpoczęcie tego odcinka. No ja kocham Milkę, ja bym tu dał 7 na 7. Zajebiste, no po prostu lepsze być nie może. Na start mamy item, który może wygrać ten odcinek, więc oglądaj do końca, czy coś tutaj będzie miało do tego podjazd. Gdzie jest moja kawa? Piękny dzień, ciastko, brakuje tylko kawy. I teraz opinia Wojtusia. Eksperta od Milki, człowiek. No jak? Ej, ale mięciutkie. Zajebiste jest, chłopie. Jest petarda. Jedyne co, to by mogło być większe. Ej, no, szczerze jedno z... Nie, chyba najlepsze ciastka, bo jak są te kruche, one są mega dobre, No. ale te są mięciutkie i są jak dla mnie trochę lepsze niż tamte. Są lepsze, no. Tamte bym dał 6 na 7, a te serio też 7 na 7. Ja już zjadłem. Są mega. Coś jeszcze? Nie, jest. Czyli też dajesz to na 7,7. No, zdecydowanie. Jakbym mógł jeść słodkie, mógłbym jeść. No to dzisiaj Milka? jesz i jesz. A potem będę wyglądał jak... Jakbyś jadł. Dobra, mamy chipsy, bardzo dziwne chipsy. Lejsy o smaku karmelu z jabłkiem. Jest to taka edycja według mnie świąteczna, limitowana. New Festive Edition Apple and Caramel Flavor. Jak to będzie smakować? Ogólnie mi się wydaje, że to może być podobne do tych chipsów jabłkowych, takie co są suszone jabłka. Ale muszą być słone, bo w końcu to są lejsy i chipsy ziemniaczane. Pachną szarlotką. O nie, to No, czuję, że to jest dziwny zapach, no. To musi być mega dziwne. Struktura chipsa jest standardowa. Ciężko mi nawet powiedzieć, do czego to jest podobne. Czy czujesz w ogóle to jabłko? Wow. Jest lekka słodycz tego jabłka. Ale bardzo słabo. No, totalnie inny smak. Nie wiem, czy jadłem kiedykolwiek coś podobnego. Chyba nie. To by się nadawało do odcinka najdziwniejsze smaki chipsów. Serio. To chyba by zajęło wtedy pierwsze miejsce. A tak? 2 na 7? No, to maksymalnie. Nie no, ja 2 bym dał. No bo jest tak kurde, nawet trójkę bym ci dał. Tak? A? To nie, ja to dwójkę max. Kręca. Ja jestem dziwny, lubię dziwne smaki. Myślę, że na mega głodzie trójka, ogólnie to dwójka. Lecimy z wielką torbą łakoci. Do tych odcinków zakupy są robione chamsko. Zawsze jak jestem w sklepie, to obczajam co nowego, co fajnego. I zobaczcie, jakie rzeczy tutaj wynamarałem, jakby to powiedzieć. To mnie w ogóle ciekawi bardzo, Sprite Tea. Ale zobaczcie, ile rzeczy. Wszystko to teraz będziemy testować. A na końcu lecimy do tej żabki, żeby sprawdzić te wszystkie gotowe dania na ciepło. Zacząłbym od żelek. Te żelki są z żabki, a mamy konkurencyjne, które są mega podobne, z Dealsa. Cenowo one wychodziły podobnie, mają wyszczeloną cenę, bo koło dyszki za jedno opakowanie, to jest serio dużo. No. Ale to są jakieś żelki, które się obiera. Pillars. I te też widzę, że są tą samą metodą zrobione. Ananas, banan, mango, winogronowe. Lecimy od banana. To w ogóle się da obrać? Jak ubrać? Nie, to jest żelek normalny. No ale patrz, obierasz go. Nie wiem po co, obierasz go. Możesz go obrać. Się klei. Nie obierajcie go. Chyba nie będziemy obierali, po prostu będziemy testowali. Czuć banana, taki bez szału. No, bananowe smaki są takie średnie. Lecimy z mango, z ananasem. Pineapple, to może być spoko, ja lubię ananaska. Tak wygląda ananasek. Okej, ten jest dobry, serio, wow, zajebisty ten jest.
I też do obrania. Aha, że to może zgryzać chyba tą skórkę, to chodzi o to. Ale fan. Mega, człowieku G. Serio? Dobre. Ananasowe mi wchodzą. Wyprodukowano w Chinach je. Mango. Próbujemy. To już jest inna seria. Te są z Dilza, te są z Żabki, pamiętajcie. I te w ogóle tak mega chemicznie aromat mi tutaj zapachniał. Mega słodkie są. No te lepsze. Bo smak mango. No dobra, to te na razie na pierwszym miejscu. Mango, ananas i banan. A na końcu mamy winogrono jeszcze. Takie kulki. Bierz 5, chłopie. Masa. Pamiętajcie, masa na zimę, trzeba uzupełnić kalorie. Ej, to smakuje jak winogrono. Ej, serio, to wygląda, smakuje i pachnie jak winogrono. Chyba mango lepsze. Mango lepsze. Dałbym mango, winogrono, ananas, na końcu banan. Te z Dilza lepsze. 6 na 7? 4 na 7. 4, 6. Tak, zostawmy. No słodko się zrobiło. I dlatego proponuję się jeszcze bardziej przesłodzić. Bierzemy tutaj batonika, który jest pokryty mleczną polewą. On jest z hiszpańskiego tygodnia z Biedronki. 2,99. To mi trochę przypomina Kinder Bueno. Zobacz, masz w środku 2 batoniki, a to jest biała czekolada z kulkami strzelającymi. To może być dobre, serio. Czy jak w środku? O, nie zobaczę, był tak przeciąłem. Ej, to nie jest jak Kinder Bueno chyba. To jest jak mix. To jest jak ten Nutella bread, takie coś, tylko że oblane czekoladą, według mnie. A smakuje jak Kinder Bueno. Smakuje jak Kinder Bueno w białej czekoladzie, tylko że ma więcej tych strzelających kuleczek. No dałbym 6 na 7, 5 na 7? 5, no. 5. Chyba 5, no ale dobre. Spoko. Ale szczerze mówiąc bardzo podobne do Kinder Bueno. To lecimy teraz z testem 4 napoi. Mamy Fantę, mamy jakieś 2 chińskie napoje. Jest Sprite o smaku tea. Fanta pierwsza, winogronowa. To jest chyba napój z cukrem. Chińska Fanta, winogronowa. Wiesz ile to kosztowało? 15 zł. Serio? No, cześć. Niemożliwe to jest. Ja muszę to pić, jak to tyle kosztowało. W sensie jest mega słodka, jest winogronowy posmak. Ja tak nie lubię winogronowych pić, więc dla mnie jest takie... Tak? Dla mnie jest takie standardowe. Bym powiedział nawet, że taka 3, 4. Ty byś pewnie z 5-6 dał, nie? No. No to... Ja bym dał 3, ty 5, to mamy 4. 4 dajemy na tą Fantę, 15 za Fantę, no sorry, no to jest dużo w kij. No to 4 mamy. 4, no. Dobra, teraz lecimy z tym Sprite'em tea. Ej, to jak piwo wygląda trochę. Zobacz, barwa piwka. Jest posmak Sprite'a. Herbaty trochę mniej czuję. Szczerze mówiąc nie jest jakiś zajebisty. To chyba lepsze, nie? Ta winogronowa. No, to tu bym 3 na 7 dał. Czyli na razie o dziwo winogrono jest lepsze, a myślałem, że będzie słabsze. Teraz mamy bez kalorii napój o smaku arbuza. Ja ogólnie lubię napoje bez kalorii, bo na słodzikach mi bardziej smakują niż z cukrem. A ty jak masz? Raczej i tej smakują. Okej. Ten kosztował 9 zł, a Sprite kosztował 8. Jak woda z tego, z arbuza, tylko że gazowana. Ona jakiś miąższ ma. No, 0 kalorii to ma, a czuć jakby to miało, jakby to było bardziej słodkie niż tamto. No i dobre. Dobre, no. Ja bym tu 4 dał też, ale wyżej niż Fantę. Pomyliło mi się, chciałem to odłożyć tutaj, a to pić. I tu mamy za 11 zł jeszcze jakiś napój. Czaisz to? Co to jest? Napój gazowany Calamansi. Sok z Calamansi. Co to jest Calamansi? Research. Nie wiem. Nie zrobiłem. Calamansi, powiedzmy, że to jest jakiś egzotyczny owoc. No ale 11 zł za Calamansi? Pachnie kwaśną. Ej, dobry. Ej, to mi smakuje najbardziej. Zajebisty, jak taki trochę cytrynowy, ale trochę też limonka. Zajebisty. To ja bym dał tu 5 na 7. Nie są to topowe napoje, ale ten mi smakuje najbardziej. Taki trochę pomelo, taki trochę Calamansi. Nie, no dobra, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale ja bym dał ten, arbuz, winogrona i na końcu Sprite. Ty mi się wydaje, żebyś dał tak. Na równi bym dał. Albo byś dał tak. Nie, na równi bym dał. Tak? 3? Nie, ten tu. Tak, a ty bym dał tak. No. Ja bym dał tak. Arbuz według mnie trochę za słodki. Dobra, jak mieliśmy cukierki takie a la żelki, no to musimy też polecieć z Skittlesami. Mamy 2 wersje. Jedna jest taka, która już jest bez skorupek, czyli to są tylko sam miąższ ze środka, a to są Gigant, czyli gigantyczne Skittlesy. Zaczynamy od tych dużych oczywiście. 13 zł, odklejone są te ceny. Te wszystkie napoje oraz te Skittlesy możecie dorwać w Half Price'ie, bo ja z Half Price'a robiłem zakupy, jeżeli chodzi o te takie drogie i zagraniczne produkty. One nie są jakoś dużo większe, no trochę większe, tak bym powiedział takie XL, a nie XXL. Na pewno nie nazwałbym ich giganty. Ale szczerze, smak standardowego Skittlesa. Po prostu jakby wziął 2-3 sztuki do buzi. Ale szczerze, Skittlesy są dobre. Ja bym tu 5 na 7. 13 zł za Skittlesy bez skorupek. Samym miąższ ze środka. Nie wiem jak to będzie smakować. Mi się wydaje, że to będzie w ogóle poklejone ze sobą. Bo skoro to nie ma do oddzielenia.
O kurwa, poleciały te. Może na rękę wysypię, będzie łatwiej. Patrzcie to, sam miąższ ze środka, w ogóle to mega dziwnie to wygląda. Smakuje tak jak taka guma mamba. No, tylko że nie ma skorupki. Dałbym 4 na 7. Klej zęby, ze skorupką lepsze. Taka ciekawostka. Teraz mamy temat Oreo. Tak naprawdę to są 3 pozycje do przetestowania. Znowu ceny są odklejone. 11 zł za Oreo Space Dunk. To jest takie oblewane ciastko à la Oreo. Takie bardziej miękkie w środku. Pakowane po jednym. Ale tu pachnie. Jak ta czekolada. Jak to takie ciasto czekoladowe, jak do babci się idzie na kawie, co kupujesz. Dobre. Ma to vibe tego takiego ciacha właśnie, co kupujesz w czekoladzie i te babcie to kroją w domu do kawki. Szczerze mówiąc, deserowa taka ciemna czekolada tutaj jest. Nie jest na pewno mega słodkie, mega suche i mega klei buzię. Ale szczerze mi to siedzi. To nie jest złe. 5 bym dał. Na pewno to nie jest topka, ale dobre. No to teraz zobaczmy sobie może jednak te miętowe. Bo to według mnie będzie gorsze niż tamte. A lepiej skończyć dobrym smakiem, jeżeli chodzi o Oreo. Znowu odklejona cena. Zgadnij ile? 14 zł. 15. Prawie zgadłeś. Odklejone w kit. 2 opakowanka w środku, czyli ta kategoria Oreo. Oreo dla starszych pań. Bo raz, że mamy miętowe, a tamte mieliśmy takie jak te ciasta są do krojenia. Tak jak myślałem. Guma do rzucia o smaku Oreo. Tylko, że po prostu w formie ciastka. Mięta to mi się zawsze kojarzy z pastą do zębów, z gumą miętową, ale nie do jedzenia. I jest to dobre do zjedzenia, bo jest Oreo. Ale szczerze mówiąc, no 3 to jest maks, co mogę dać. Nawet może i 4, jakbym długo pogłodował. A ty? Ja no 4. Okej. 4 na 7. Nie, 3. 3? No ty decydujesz, główny jesteś tutaj. A ty 4 czy 3? Ja 4 bym dał. Ja mówię 3-4, no to możemy dać 4. Tak? No. A jakbym pogłodował. 4 na 7 i lecimy teraz z ostatnim produktem. To mi się wydaje, że może rozwalić, bo to jest wafelek coś ala Grzesiek, tylko że w białej czekoladzie. Pakowane po 1. Mamy 5 sztuk w środku. Ej, wygląda bardzo ładnie. Fajny wzór czekoladowy i tak dalej. Kruche jest. Hop, taka tutaj konsystencja. Szczerze nie powiedziałbym, że to jest Oreo. Kojarzysz takie pryncypałki? Jak są? No, to identyczne, jak pryncypałki, tylko że w białej czekoladzie. Nie mówię, że złe, bo spoko, ale z Oreo według mnie to nie ma nie ma tutaj za dużo wspólnego. Szczerze dałbym tak. No ale tak samo. Raz, 2, 3, ale nic mnie nie urzekło stąd. Tak na maksa. Jednak standardowy Oreo jest najlepszy i tutaj będę podtrzymywał, że po co robić wiele produktów Oreo, jak można po prostu zjeść klasycznego Oreo. Oreo. Teraz takie pianki. Pianki Haribo Marshmallow. Mamy tutaj Choco Coco Mini, czyli kokosowe pianki Choco. Pachną mega bałty. Są takie. Dosyć małe. W końcu to mini Choco Coco. Kokosowa pianka marshmallow w czekoladzie. Trochę dziwna konsystencja z tą czekoladą, nie? Czy mi się wydaje, że tak się je i tak szybko kruche, a później takie miękkie, gumowate. A mi to siedzi nawet. No okej. Mi ten kokos trochę mniej. Jakby to było bardziej mleczne, bardziej śmietankowe, mi by to siadło bardziej. Tak to dałbym 4 na 7. A ty? Ty myślę, że 5. 4-5, ale może być 4. No, dałbym 4. Dużo tych nowości widzę, że jest na zasadzie takiej, że zmienimy szatę graficzną opakowania, trochę podkręcimy aromaty i jest nowy produkt. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Mamy tutaj KitKat. To są wafelki KitKat o smaku cookie cream, takie jakby lody cookie cream. To już wygląda naprawdę legitnie. Cena? 20 zł. Odklejone. Masakra. Ale patrz, ile masz fajnych, malutkich takich w środku. Zajebiste na te właśnie Halloweeny i tak dalej, że tylko rozdzielasz do opakowanek, albo przy trzymaniu michy to jest spoko. Bo masz małe i nie kusi cię, że zjesz więcej. Więc zobacz. Czas na przerwę, czas na KitKat, takie 2 malutkie cookie creamy. Dobre. Ej, to ma większy vibe Oreo niż tam, szczerze mówiąc. Spoko, bardzo dobre. Ale ta czekolada trochę taka jakby czekoladopodobna, czy mi się wydaje. Ale ogólnie Tak bardzo nie rozróżniam. Okej, ale dobre połączenie, jest naprawdę do zjedzenia. Ale jest olej palmowy i to czuć, powiem ci, że ten olej palmowy właśnie czuć. Dałbym 5. A ty? 4. 4? Okej, no to 4-5. Nie, no dałbym w sumie 4, no bo ten posmak czekolady. Brakuje tutaj lepszej czekolady, to na pewno. Więc co nam jeszcze tu pozostało? KitKaty Orange teraz mamy. Cena? Bam, barabam, bam, bam, 13 zł. 100 kalorii i znowu podzielone na takie akcje. I 100 kalorii mamy w jednym takim dwupaskowym zestawie. Ej, dobry, pomarańczowy posmak. Ej, to jest zajebiste. Ej, no, ja lubię pomarańczowe. Mi się z delicją mi się to kojarzy. Wow, to jest dobre. To ja bym tu 6 na 7 dał. A ty mi się wydaje, że dałbyś 3, max. 2-3 bym dał. No. A ja daję 6, to jest zajebiste. Czyli łącznie damy 5.
Naprawdę, dla mnie to jest mega dobre. Ze słodyczy chyba mi się wydaje, że to mi najbardziej siadło z wszystkich. Tak jak patrzę, czy coś mi urzekło bardziej, może te żelki mango. Na równi z tym, no. Ale ogólnie damy 5, bo nie każdy lubi pomarańcze. Przez niższą ocenę podziękujemy dla Wojtka. Oklaski. Ale to... Żartuję. Większość ludzi zgodziłoby się ze mną, tak powiem. Może być. I mamy tutaj chipsy ziemniaczane o smaku pieprzu syczuańskiego i chili. Cena tych chipsów? 12,90. 25 zł. Porąbane. No co jest gram? Przecież tam ile gramów tam jest? 18 gramów. Nie, 18, co ty gadasz? No, 25 zł, 18 gramów, bo to są jakieś chipsy deluxe. Lay's deluxe, 25 zł, ale totalnie dziwne i totalnie inne. I są ostre w kit, mega pieprzne. Dziwne, co jest w ogóle za chips. Ziemniaczany, no. 2 na 7 dałbym tutaj. Ja też. Za 25 zł 2 na 7. I za 18 gramów chipsów. Ja to umiem zrobić research. Teraz mamy muffinki, które kosztowały 12,99, czyli około 6 zł za jedną sztukę. W końcu się rozmroziły, więc dlatego nagrywamy w trochę innych warunkach niż wcześniej. Nie gryź. Ja pierdzielę. Ty, ale pachną. Normalnie jak ciasteczka Oreo. Ej, patrzcie, naprawdę jest i krem, i to one. Ale jest delikatniutka. Zobacz to. Uwaga. Jest mega dobra. Powiem ci, że to jest chyba jedna z najlepszych muffinek, jakie próbowałem, serio. Mega świeża, mega dobra i mega czuć ciasteczka Oreo oraz to nadzienie ze środka. On by zjadł, ale nie może. No i powiem ci tak, że dajemy to 6 na 7. 6 na 7. Jedna z lepszych muffinek, jakie jadłem, ale Milka still on the top. Na pierwszym miejscu. Lecimy do Żabki. I mam nadzieję, że tam będzie dużo lepiej niż tutaj. No to co, mamy tutaj wszystkie nowości z Żabki, jeżeli chodzi o takie fast foodowe, ciepłe opcje przygotowywane bezpośrednio przy kasie. Korzystamy z uprzejmości pani, że możemy być w sklepie, więc cicho, żeby nie było za głośno. No i co, i lecimy z tym hot dogiem, patrzcie. Hot dog do gula, masz ciemną bułkę, ciemna kiełbasa i jaka paruwa w arecie. Ciemna paruwa dzisiaj. No i to jest ciekawe, bo masz chyba sos ten pomidorowy tutaj. Czyli nie wiem, czy to jest zwykły ketchup? Chyba tak, ale dali nazwę sos pomidorowy, czaisz? Bolognese, sosik. Szczerze to jest smak jakby zwykły hot dog, w ogóle się nie wyróżnia aż tak mocno. Mam wrażenie, że ta buła jest taka bardziej typu jakby taka trochę grahamka, taka pełnoziarnista, przez to chyba, że ma po prostu te dodatki takie ciemne. To też mi się wydaje, że tu może być po prostu skład takiej bardziej pełnoziarnistej buły. Chyba na minus. To ogólnie szczerze mówiąc taki, wolałbym zwykłego hot doga zjeść niż to, ale trójeczkę bym dał. Trójeczka jest spoko. Yo. Teraz buła, za to. Ciągnąca się buła z serem. Ogólnie nie mamy już opakowania, bo tam było. Jakie makro? No nie wiem, standardowe pewnie, jak na taką bułę. I znowu ciemna, zaś to. Kotlet pewnie taki średni będzie, bo tak pachnie moment. Jesteśmy w sklepie cicho. Niezły. Tak? No, według mnie lepszy dużo niż ten hot dog. Według mnie, wiesz jaki jest vibe? Nie wiem jak to możliwe, ale mam tutaj vibe hamburgera z McDonalda. Serio? No to bym z 5 szóstkę dał. No, piątkę można dać. 5, no. No wiadomo, że to mięso nie jest jakieś... No nie jest jakiś top, ale dużo lepszy niż hot dog. Trochę pikantne, No i to się zdziwiłem, spoko. No. Duży plus, to jest ten Bloody Burger. ale jakaś chrząstka. Dobra, teraz zacz to. Bagieta. Mamy w środku takie mięsne kawałki, nie wiem co to jest, chyba to są takie ala flamingocy. Masz ser, to białe, to nie wiem co to jest w środku też, ale wszystko ciemne, halloweenowe. Spoko. Szczerze coś między hot dogiem a tym burgerem. Na razie burger z tych przygotowywanych najlepszy. Dałbym pół punkta wyżej niż hot dog. Takie by szło. Tak? Ta buła, ogólnie mam wrażenie, że wszystkie te bułki ciemne to na niekorzyść są. Że jakby dali zwykłą, to by to lepiej siadło. Tu bym dał taką trójkę, 3,5, dobra 3. I ostatnie co mamy, nuggetsiki z czarno chrupiącą panierką. One powinny być typowo białe w środku, zobaczymy czy takie są. Są? Są. Ty, są, białe w kit. I mamy czerwony sos, zobacz to. Halloweenowa akcja. Szczerze? Ta panierka wszystko psuje. Mam wrażenie, że właśnie wszystko ciemne, wszystkie takie opcje barwnikowe, tej buły z panierki i tak dalej, to niszczą. Ogólnie ma to dobry smak, ale mam wrażenie, że ta paniera dużo odbiera, bo jest taki właśnie gorzki posmak przez to. Z 4, 5 bym dał. Ale suche strasznie. No słuchaj, są no. Ale według mnie też to świadczy, że może są w miarę spoko makro, nie? Nie wiem, taki trochę jak z McDonalda, ale... Ale psuje ta palniera, nie? No ta panierka jest w ogóle jeszcze bardziej wysusza niż No. ta, wiesz, standardowa. O, okej. Ja bym dał maksymalnie 5, taką naciąganą. A ty? 4. 4? 4, 5 tak no. Czyli tak, najlepszy według mnie burger,
z tych rzeczy. Ten Bloody Burger, drugie miejsce dajmy te nuggetsy, trzecie miejsce damy tą bagietową, a na czwartym będzie ten hot dog, jeżeli chodzi o ciepłe pozycje z żabki. Subskrybuj ten kanał, widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach, tu pojawiają Ci odcinki poprzednie, których możliwe, że jeszcze nie widziałeś, no to obejrzyj i widzimy się wkrótce, pozdro, trzymaj się.